A dzisiejszy odcinek polecam oglądać bardzo uważnie, bo będzie w nim zawarta niezwykle istotna informacja dla osób, które planują zakup nowych słuchawek bezprzewodowych. Kod rabatowy. Firmę Oppo, która jest partnerem dzisiejszego odcinka, na pewno kojarzycie z telefonów, które niejednokrotnie testowaliśmy na naszym kanale, ale pewnie niewielu z Was wie, że swoją przygodę na rynku elektroniki użytkowej zaczynali oni w branży audio. W 2005 roku na rynek trafiły 3 odtwarzacze MP3. Swoją drogą, pamiętacie jeszcze takie gadżety? Pierwszy był model X3, a później pojawiły się modele X9 i X17, które namieszały na rynku w tamtych latach. Poza tworzeniem MP3 firma próbowała też swoich sił w odtwarzaczach Blu-ray, oczywiście z naciskiem na możliwości audio. W 2008 roku na rynku pojawił się model BDP83 Special Edition. Ten, jak i inne sprzęty z tej kategorii zostały bardzo dobrze przyjęte przez entuzjastów audio i wideo, a także doczekały się wielu nagród zarówno na rynku europejskim, jak i amerykańskim. Oppo zatrząsnęło też rynkiem urządzeń audio wysokiej klasy, bo w 2014 roku zaprezentowali słuchawki Oppo PM1, o których usłyszał niemal cały świat. No a teraz tworzą także urządzenia z branży audio, ale te dostępne już bardziej dla zwykłych śmiertelników. Bo tamte słuchawki PM1 to kosztowały ponad 5000 zł. I tak od high-endowych słuchawek producent płynnie przeszedł do swoich pierwszych słuchawek bezprzewodowych Oppo Enco Q1, które na rynek trafiły w 2019 roku i już wtedy oferowały technologię ANC. Rok później firma zaprezentowała model Oppo Enco Free, czyli w pełni bezprzewodowe pchełki w formie, którą wszyscy dzisiaj już znamy. Kolejne modele takie jak Enco X czy Enco Free 2 pojawiały się na rynku w kilkumiesięcznych odstępach, przekonując do siebie coraz większą liczbę klientów. Jednocześnie Oppo wróciło wtedy do swoich korzeni, bo te słuchawki Enco X powstały przy współpracy z duńską firmą Hi-Fi Dyna Audio, która, jak sama nazwa wskazuje, trudzi się w sprzęcie grającym wysokiej klasy. Ich następca Oppo Enco X2 wszedł z jakością dźwięku na zupełnie nowy poziom, głównie za sprawą technologii Super DBI i kodeka LHDC. I tym sposobem przeskakujemy do roku 2023, kiedy to swoją premierę miały słuchawki Oppo Enco R3 oraz R3 Pro. Obie pary słuchawek mam już okazję testować od jakiegoś czasu, no i kontynuują one to, co zapoczątkowało już firma Oppo pierwszymi słuchawkami z linii Enco. Oppo Enco R3 to niesamowicie lekkie i wszechstronne słuchawki. Jak przystało na serię R, są to pchełki douszne, a nie dokanałowe. A co za tym idzie, nie izolują Was od otoczenia. No dobra, może minimalnie. Ma to swoje wady i zalety, bo oczywiście płaczące dziecko w tramwaju dalej może dawać się we znaki, ale z drugiej strony takie słuchawki to idealny wybór dla osób, które po prostu nie lubią dokanałówek. No i dodatkowo jest to też świetna opcja dla osób, które uwielbiają aktywność fizyczną. Brak izolacji i certyfikacja IP54 sprawiają, że można w nich bezpiecznie trenować. Zarówno na świeżym powietrzu, jak i na siłowni. No i dodatkowo za sprawą otwartej konstrukcji słyszycie nie tylko muzykę, która nadaje rytm ćwiczeniom, ale także wszystko to, co dzieje się wokół Was. Do tego w słuchawkach jest jeszcze zamontowany wysokowydajny układ audio, który ma sprawiać, żeby muzyka brzmiała jak najlepiej. A to wszystko w połączeniu z technologią Oppo Alive Audio pozwoli Wam odkryć Wasze ulubione kawałki na nowo, bo po prostu będą brzmieć inaczej niż na pozostałych słuchawkach. Jest też wsparcie dla technologii Bluetooth 5.3 i aplikacji Hey Melody oraz możliwość szybkiego łączenia słuchawek z telefonem za sprawą Google Fast Pair. Czas pracy Oppo Enco R3 to do 25 godzin w połączeniu z etui ładującym. Za sprawą tego modelu przemawia też atrakcyjna cena, do której swoją drogą link znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem. Słuchajcie, słucham już sobie dłuższą chwilę muzyki na tych słuchawkach, bo cały czas nagrywamy ten odcinek i te Enco R3 naprawdę w tej cenie robią dla mnie robotę. Nie przeszkadza mi nawet to, że tutaj nie ma tego mięsistego basu, bo ja też w sumie jestem zwolennikiem nawet i tych właśnie otwartych konstrukcji, nie tylko kanałowe do mnie przemawiają, więc myślę, że spoko. Jeżeli macie możliwość przetestowania sobie tego brzmienia, to warto to zrobić. Z kolei jeśli chodzi o ten droższy model, czyli Oppo Enco R3 Pro, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ są to słuchawki dokanałowe, a zatem same z siebie izolują już Was nieco od otoczenia, a dodatkowo na pokładzie jest też całkiem nieźle działająca funkcja ANC, czyli aktywnej redukcji hałasów, a skoro jest i ANC, to musi być także tryb transparentności, czyli funkcja, która po prostu pozwala Wam usłyszeć te dźwięki otoczenia z wykorzystaniem mikrofonów, które wbudowane są w słuchawki. Największą robotę robi tutaj jednak certyfikacja Hi-Res Audio, a także, uwaga,
membrany z włókna bambusowego. Spokojnie, wiem, że brzmi to dosyć osobliwie, ale uwierzcie mi, że poprawia to jakość odtwarzanego dźwięku. A dla najbardziej aktywnych osób jest też certyfikacja IP55, no i przede wszystkim bardzo długi czas pracy bez ładowania, aż do 30 godzin w połączeniu z etui ładującym. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o tych słuchawkach znacznie więcej, to zapraszam Was na nasz portal technostrefa.com, gdzie znajdziecie recenzję tekstową tych słuchawek, całkiem obszerną, a link do ceny tego modelu jest jak zwykle w opisie pod tym filmem. A czym różnią się te dwa modele słuchawek? Oczywiście oprócz ceny, no przede wszystkim różnią się na poziomie samej konstrukcji, bo Oppo Enco R3 to słuchawki otwarte, a R3 Pro to słuchawki dokanałowe, które oferują tak zwaną pasywną izolację, więc jeżeli chcecie się faktycznie odciąć od otoczenia, no to ten model z dopiskiem Pro będzie tutaj lepszym wyborem. Natomiast jeżeli na przykład uprawiacie sport, albo biegacie, albo jeździcie na rowerze i raczej oczekujecie otwartej konstrukcji, żeby Was nie odcinało od otoczenia, no to R3 będą lepszym wyborem. Inne jest także brzmienie, no bo Enco R3 Pro będą oferować tłuste basy i takie naprawdę mocne uderzenie, natomiast Enco R3 będą tutaj zapewniać dźwięk taki bardziej szeroki, wszechstronny, jak można by powiedzieć nawet z jakiejś sali koncertowej, więc taka jest różnica w brzmieniu tych słuchawek. Ale to wcale nie znaczy, że jedne są gorsze od drugich, bo naprawdę R3 jak na swoją cenę, tak jak już wcześniej mówiłem, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. No i co chyba jasne, model Pro ze względu na swoją konstrukcję oferuje także tryb aktywnej redukcji hałasu, no i tryb transparentności, a także dłużej działa na baterii. A jeżeli Wy chcecie, żeby w Waszych uszach biły dzwony, tak jak w moich aktualnie gra muzyka, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Technostrefa wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić naszych najnowszych filmów. Słuchawki Oppo Enco R3 oraz R3 Pro opłaca się teraz kupić bardziej niż kiedykolwiek, bo w sklepie RTV Euro AGD jest aktywny kod rabatowy Technostrefa obniżający cenę tych słuchawek. Oczywiście link do promocji jest w opisie pod tym filmem, a także w przypiętym komentarzu, no i jej czas jest ograniczony, także trzeba się spieszyć. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, co Polacy mają do powiedzenia o muzyce. Oppo zleciło badanie Omnibusowi na temat tego, jak Polacy słuchają muzyki i jakie są ich preferencje. Jak mawiał Jerzy Waldorf, muzyka przecież łagodzi obyczaje, nawiązując tym samym do Arystotelesa. Wracając jednak do samej muzyki, to nieprawdą jest, że jedne gatunki są lepsze od innych. Przecież o gustach się nie dyskutuje. Badanie przeprowadzono na grupie około 1300 osób. Ponad 71% badanych wskazało, że muzyka poprawia ich samopoczucie. Czyli jednak Arystoteles miał trochę racji. Jednocześnie, zdaniem części ankietowanych, dobre brzmienie ma pozytywny wpływ na koncentrację. I z tym to nawet nie mam zamiaru dyskutować, no bo w naszym studiu dokładnie tak jest. Cały czas leci tam jakaś muzyka, no chyba że właśnie nagrywamy i gatunek nie ma tutaj znaczenia, czy jest to jakiś jazz, EDM, Elvis Presley, nie wiem jaki to gatunek, czy nawet metal. Po prostu dla każdego coś dobrego. W badaniu pojawiło się też pytanie o to, jak Polacy odkrywają nową muzykę. Nie będzie tutaj zaskoczeniem, że prawie 85% wszystkich badanych wskazało na aplikacje muzyczne oraz ich algorytmy. W zupełności mnie to nie dziwi. Swoją drogą wiedzieliście, że w aplikacji YouTube Music jest specjalna sekcja dedykowana utworom, które pojawiają się w YouTube'owych shortsach? A Wy jaką fajną nutkę ostatnio znaleźliście? Pochwalcie się tym w komentarzu pod tym filmem. Jeszcze jedna ciekawostka na dziś. Nie wiem, czy wiedzieliście, że na smartfonach Oppo jest specjalny, unikalny widget Spotify'a, który pozwala Wam na wyłączonym ekranie zarządzać muzyką, nie tylko pauzować utwór albo go odtwarzać, ale także wybierać, który utwór ma grać. To wszystko na wyłączonym ekranie. My już kończymy nagrywać dzisiejszy odcinek, ale na koniec muszę odpowiedzieć na dwa pytania, które zadała mi firma Oppo. Pierwsze z nich to jaki jest mój ulubiony utwór, albo utwór, który aktualnie słucham. No i jest to, nie mogło być inaczej, ze względu na miesiąc, Earth, Wild and Fire, czyli September, no bo mamy wrzesień. A drugie pytanie brzmiało natomiast, kiedy najczęściej słucham muzyki, podczas jakiej sytuacji? No i tak naprawdę mogłem powiedzieć, że zawsze i wszędzie, ale powiem, że najczęściej jest to zdecydowanie, kiedy jadę samochodem, bo po prostu jazda samochodem bez muzyki to nie jest jazda samochodem. To by było na tyle w tym odcinku, do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa pa!